Cześć! W tym wideo chcę pokazać, jak stworzyć stronę internetową na mikrokontrolerze STM32. Pokażę także, jak dynamicznie aktualizować część zawartości strony, aby w czasie rzeczywistym wyświetlać aktualne dane, np. z czujników i je wizualizować na wykresach. Demo tej funkcjonalności jest teraz widoczne na wideo. W tym celu wykorzystam środowisko STM32Cube IDE, surowe API RAW API biblioteki LWIP, mechanizmy CGI oraz SSI, JavaScript Ajax, aby tak jak wspomniałem, dynamicznie aktualizować część zawartości przygotowanej strony. Jeżeli jesteś ciekawy, jak to zrobić, pozostań na wideo do końca. Nie przedłużajmy, przejdźmy od razu do teorii, do niezbędnej teorii. Żeby nauczyć się i zrozumieć HTML, CSS oraz JavaScript, polecam skorzystać z tej stronki. Mamy tutaj dużo przykładów podstawowych funkcjonalności HTML-a, na przykład jak zrobić tabelkę, po prostu klikniemy sobie i mamy przykład HTML-owy, w jaki sposób można otworzyć tabelkę. Podobne przypadki mamy z CSS-em, możemy po prostu otworzyć i otwierać różne przykłady. Również podobnie w przypadku JavaScriptu. Otwórzmy przykładowy wykres biblioteki Hard.js, liniowy wykres. I widzimy, w jaki sposób możemy w JavaScriptie w bardzo prosty sposób stworzyć liniowy wykres z wykorzystaniem biblioteki Hard.js. Tak jak wspomniałem, aby dynamicznie aktualizować część strony, musimy skorzystać z mechanizmu, jaki nam udostępnia JavaScript Ajax. Jak podają Ajax, to marzenie deweloperów, ponieważ możemy odczytywać dane z serwera i aktualizować zawartość strony, co jest widoczne na przygotowanym demo. Widzimy, że w tym przypadku aktualizuje za pomocą requestów get zawartość tabeli oraz niejako wykres w czasie pseudo-rzeczywistym, czy też mniej więcej rzeczywistym. Ja tutaj, tak jak wspomniałem, będę korzystał z SSI, czyli Server Side Includes, żeby zrobić to w sposób możliwie najprostszy, bez wykorzystania tutaj RTOS-a i Netcon API. Tak jak wspomniałem, będę korzystał z RAW API, czyli SSI oraz CGI biblioteki LWIP. To się za chwilę, mam nadzieję, nieco bardziej wyjaśni. Tak. OK. Przygotowana strona internetowa. Mamy tutaj źródła, tak, czyli jak uruchomię, wygląda ona w ten sposób. Natomiast w formie tekstowej będziemy mieli coś takiego. Schowam tutaj te style, ponieważ one nam nie są potrzebne. Przejdźmy sobie krótko po tekście HTML-owym. Tak, po załadowaniu strony ja tutaj oczekuję, że zostanie wywołana ta funkcja ze skryptu JavaScript. Za chwilę o tym. Tutaj jakiś header, zawartość. Tutaj mamy ten form, czyli za pomocą metody getActionLetCGI. W ten sposób jestem w stanie dynamicznie zmieniać stan diod. Tutaj też w tym wideo nie chcę głęboko wchodzić w to zagadnienie, to jest troszeczkę też do samodzielnego zapoznania, co tu się dzieje, lub mam też bardzo fajne wideo, jest dostępne na moim kanale, mam na myśli to wideo. Dobrze, idąc dalej, zatem tak jak wspomniałem, ta funkcja dynamicznie aktualizuje zawartość strony. Odwołujemy się tutaj do niejako obiektów HTML-u. Należy zwrócić uwagę, że mamy tutaj ID, timeslot 1, sinus slot, cosinus slot i timeslot 2. OK. I teraz ta funkcja jest wywoływana cyklicznie z okresem 70 milisekund. Już na końcu tej funkcji ja określam timeout, że ta funkcja ma zostać ponownie wywołana. Dzięki temu to jest wykonywane cyklicznie. Tworzy się niejako nieskończona pętla. Co tutaj się dzieje? Tworzymy, tak jak jest to opisane w przykładach na wspomnianej tutaj stronie,
czyli tworzymy tutaj ten obiekt HTML XTTP request. Nasz serwer, czyli w tym przypadku mikrokontroler STM32, procesuje nasz request, czyli naszą metodę get i odsyła odpowiedź do naszej przeglądarki. Spróbujmy zobaczyć jakiś przykład, może coś tutaj udostępniają. No, coś tam mamy, możemy lepiej się nad tym zastanowić, ale nie wydaje mi się to konieczne. Zatem ja tutaj po prostu, jak wspominam, tworzę request i jeżeli dostanę tą odpowiedź, wówczas ma zostać wykonana ta funkcja po załadowaniu niejako odpowiedzi. No i tutaj ten response text ładuje do pomocniczej zmiennej aux, konwertuję otrzymane dane na tablicę, usuwam tag, ponieważ to mamy indeks HTML, natomiast ja odpowiedzi odsyłam za pomocą SSI, zatem do tego tagu jest doklejana zawartość. Tak jak wspominam, na wspomnianym wideo, na moim kanale YouTube, na drugim wideo wyjaśniam to nieco lepiej. Coś też za chwilę wyjaśni. Zatem w kodzie tutaj mikrokontrolera, jak sobie zobaczymy, za zawartością tego tagu podaję kolejne wartości, czyli sinus, cosinus konta oraz czas mikrokontrolera. I teraz zawartości tych danych, czyli te dane, które oczekuję niejako na stronie internetowej, czyli tutaj sinus, cosinus oraz czas mikrokontrolera, po prostu niejako przepisuję z tego, co otrzymałem w odpowiedzi za pomocą tagu, za pomocą tego mechanizmu SSI. No i tu wykonuję kolejne zadania. Wiadomo, jeżeli długość tablicy jest większa niż 50, no to usuwam niejako najstarszy element, a w tym miejscu dodaję, czyli niejako dopisuję otrzymane dane. Dzięki temu w tym miejscu tworzę tablicę otrzymanych danych, która jest potrzebna, aby zbudować wykres. Ten tutaj wykres, tak? Więc to jest to, co się dzieje, ma zadziać po otrzymaniu odpowiedzi. To jest ta funkcja. Stworzyliśmy request, to się ma zadziać po otrzymaniu odpowiedzi i wysyłamy zapytanie get dostań Ajax SHTML, czyli to. Co zrobi mikrokontroler? Mikrokontroler, ten mechanizm SSI, ma zadanie niejako server-side includes, czyli dynamicznie uzupełnić oczekiwanie jakby użytkownika, o co ten użytkownik requestuje. Więc my ten tag będziemy tu uzupełniać niejako, wypełniać jego zawartość. No i to robimy właśnie w tej funkcji, ponieważ tag numer 3, tag 0123 w tym przypadku to jest ten Ajax, tag Ajaxowy. No, myślę, że to jest proste, czyli tutaj to, co niejako wprowadzamy na stronę, na ten wskaźnik przekazałem. No już, no i to jest odpowiedź, to jest ta odpowiedź, którą dostaję. Ona jest tutaj i mogę z tymi danymi tak naprawdę robić, co chcę. Zatem myślę, że jest tutaj to zrozumiałe. W ten sposób dynamicznie jestem w stanie aktualizować część zawartości strony, czyli w tym przypadku, tak jak mówiłem, tabelę oraz wykres oraz tutaj jeszcze powiedzmy zmienną, tak? Myślę, że na tym etapie już możemy przejść do praktyki. Ja dzisiaj na stole mam płytkę Nucleo F767ZI, którą oczywiście podłączyłem przewodem Ethernet z moim routerem w sieci domowej, do którego mój laptop jest oczywiście również podłączony za pomocą Wi-Fi. Możemy też podłączyć się do tego samego routera przewodem ethernetowym. Ważne, żebyśmy byli laptopem i płytką STM32 w tej samej sieci lokalnej. Płytkę Nucleo oczywiście również podłączam przewodem USB do mojego laptopa. Płytkę Nucleo możemy zobaczyć dla przykładu, że jest widoczny port COM tutaj, bądź OS Tuning Debug. Tak, po prostu płytka jest podłączona do mojego laptopa. Dzięki temu w STM32 Cube IDE będzie widoczna i będę mógł ją programować. Stwórzmy zatem projekt w STM32 Cube IDE. Przechodzę do zakładki New,
stm32 projekt. Wybieram płytkę, nadaję nazwę projektowi. Initialize all peripherals with their default mode. Yes. Chodzi o to, żeby zainicjalizowało domyślnie peryferia, tak jak są one podłączone na płytce Nucleo. Dzięki temu, dla przykładu, nie będzie konieczność samodzielnego wybierania pinów Ethernetu, diod i temu podobne. Od razu przejdę do Code Generator i zaznaczę ten ptaszek, aby generowało mi pliki peryferiów jako pary plików CIH. W następnym kroku wyłączę USB. Przejdę teraz już do konfiguracji Ethernetu oraz sprawdzę, co tutaj mamy. Nie muszę tutaj nic zmieniać, weryfikuję tylko piny, czy jest wszystko w porządku. I przechodzę do Middleware and Software Packs. Odszukuję bibliotekę LWIP, aktywuję ją. W zakładce Platform Settings muszę wybrać urządzenie w warstwie fizycznej, czyli niejako urządzenie, za pomocą którego łączymy się z warstwą fizyczną, czyli niejako z Ethernetem. Jak wspomniałem, szerzej omawiam to na innym wideo na moim kanale. Przejdę do zakładki General Settings. Tutaj w zasadzie nie zmieniamy nic. Ja będę korzystał z DHCP. Przechodzę teraz do HTTP, ponieważ HTTP musimy aktywować, bo chcemy z niego korzystać. Show Advanced Parameters. Będziemy korzystać z Old CGI Style, zatem Enable oraz Server Side Includes Enable. To wszystko możemy wygenerować kod inicjalizacyjny. Nasz projekt został zainicjalizowany. Możemy go spróbować skompilować. Oczywiście ten proces się nie powiedzie, ponieważ będziemy musieli dodać w ogóle naszą stronę internetową. Więc otworzę już to w System Explorerze. Otwórzmy problemy. No jak widzimy, brakuje mu tu pliku fsdata lub custom data. Tak jak wspomniałem, skopiujmy do naszego projektu naszą stronę internetową. Tak, czyli tutaj. To jest katalog naszego projektu. Umieściłem w tym miejscu naszą stronę internetową. W następnym kroku, jeżeli teraz to odświeżę, tak, refresh, to się pojawił ten katalog. System Explorer. Aby niejako utworzyć ten plik fsdata, należy skorzystać z takiego programiku makefsdata.exe. Niejako to jest dostarczane z biblioteką LWIP. Jeżeli ja sobie pobrałem bibliotekę, stabilną wersję biblioteki po prostu z sieci od twórcy, przejdę do Source Apps HTTP, to jest tutaj makefsdata i są tutaj te źródła. Natomiast udało mi się znaleźć niejako plik wykonywalny exe dla Windowsa w sieci. Pobrałem go z tego miejsca. Dzięki temu w łatwiejszy sposób możemy wygenerować ten plik fsdata.c używając tutaj niejako źródeł, czyli HTML, SHTML naszej strony oraz image. Mogę to zrobić klikając po prostu prosty skrypt batchowy. Ten skrypt batchowy nie zawiera niemal nic. Wywołuje po prostu makefsdata z odpowiednimi argumentami. Dostępne argumenty są po wpisaniu -help w makefsdata, czyli wykonuję ten skrypt i w outpucie mam już fsdata.c. Ten plik niejako zawiera taki binarny kod strony internetowej. Jak widzimy, ten plik znalazł się w tym miejscu. Ja go nie dodaję do kompilatora, do procesu kompilacji. Nie chcę tu wnikać w szczegóły. Ten plik po prostu jest inkludowany niejako jako plik C
w bibliotece LWIP. Bezpośrednio on jest dociągany jako plik C, więc go nie należy kompilować. Ja tutaj, żeby to zrobić możliwie prosto, po prostu dokleję tą ścieżkę, żeby tutaj korzystało nam z tego pliku, tak? Czyli z tego miejsca cofam się 2 poziomy wyżej i wskazuję fsdata.c. Na tym etapie wysoce prawdopodobne, że ten plik już się nam poprawnie dociągnie. OK, spróbujmy przejść, dodam teraz jeszcze brakujący proces w pliku main.c. Tutaj właśnie nie rozumiem, dlaczego tak naprawdę najnowszy Cube IDE nie dodaje tej funkcji. Uważam, że powinien. Oprócz tego dodajmy sobie przygotowane handlery dla naszej strony internetowej, czyli ten HTTP handler do źródeł, aby nie pisać tego samodzielnie od zera. Króciutko to tylko omówię. Copy files i zatem teraz należy tutaj oczywiście zainkludować nasz plik, czyli include HTTP handler. Plik ten definiuje nam jedną funkcję, którą wywołamy sobie w tym miejscu. OK. Niestety, żeby kompilować niejako, żeby nasze stdio, czyli print mógł obsługiwać liczby zmiennoprzecinkowe na swoim wejściu, musimy w ustawieniach projektu, następnie General, MCU Settings, niejako aktywować floaty. To jest taka flaga kompilatora. Dzięki temu w procesie kompilator wie, żeby funkcja print obsługiwała liczby zmiennoprzecinkowe. Nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, należy po prostu zaznaczyć te 2 ptaszki. Teraz już ten błąd zniknął. Spróbujmy wykonać kompilację ponownie. Mamy sukces, kompilacja przeszła. Gram teraz przygotowany program do mikrokontrolera, czyli klikam tutaj. Klikam OK. I mam potwierdzenie, że udało się pomyślnie wgrać przygotowany program mikrokontrolera. Tak jak wspomniałem, moja płytka i laptop są podłączone do jednej wspólnej sieci domowej. Po wgraniu programu do mikrokontrolera, serwer DHCP, który jest na moim routerze, powinien przyznać automatycznie jakiś adres IP naszej płytce STM32. Aby odszukać, jaki adres został przyznany, ja skorzystam z programu Advanced IP Scanner. Program ten możemy w łatwy sposób pobrać, po prostu wykorzystując Google. Klikam następnie Scan i skanuję po wszystkich adresach w mojej lokalnej sieci domowej lokalnej w celu odnalezienia, jaki adres został przypisany do mojej płytki STM32. Teraz jeszcze jedna rzecz. Przechodząc do folderu LWIP, LWIP-C oraz LWIP proces, możemy w tym miejscu dodać mniej więcej taki kod, wyprowadzić jakiś log debugowy. To może być tak naprawdę funkcja print lub cokolwiek. Lub ja tutaj w przykładzie niejako przedstawiam log debugowy dla biblioteki DLT dla mikrokontrolerów, którą przedstawiam na innym moim wideo, na tym samym kanale YouTube. Więc w ten sposób niejako możemy sprawdzić, jaki adres IP został przyznany do naszego mikrokontrolera STM32. To tylko w ramach ciekawostki. Okay. Sprawdźmy, co wyszukał nasz Advanced IP Scanner. Widzimy, że pod adresem 100 udało się znaleźć STM32 Microcontroller SRL. Okay. Sprawdźmy, co się znajduje pod tym adresem. To zamknę, żeby nie myliło. Zatem pod tym adresem .100 udało się odnaleźć naszą stronę. Ponieważ ja tutaj w trakcie wideo robiłem małą przerwę,
Zresetuję w tej chwili mikrokontroler. Zamknę tą stronę. Resetuję teraz mikrokontroler. Otwieram tą stronę. Widzimy, że upłynęło około 4 sekundy. Całość działa. Dane są dynamicznie odświeżane. Teraz jeżeli na przykład chcę zapalić jedną diodę, zapaliła mi się jedna dioda na płytce Nucleo. OK. I teraz tutaj. Teraz mi się świecą dwie diody, czyli z tych trzech. Tak, świeci mi się LD1 oraz LD2 w tej chwili. Co jest zapisane w naszym kodzie? Zatem omówmy właśnie krótko ten kod, czyli ten handler. No w przypadku CGI, wiadomo, mamy tutaj zapytanie CGI, LD1 oraz LD2, jeżeli są zgodne, czyli jeżeli to istniało, no to tutaj po prostu aktywuj te diody. Przed wykonaniem tej funkcji robię false, jeżeli nie było zapytania, czyli oczekiwałem, żeby dioda była aktywna, to nie aktywuję. No i zgodnie tutaj parsuję te argumenty i po prostu ustawiam bądź resetuję tą diodę. Więc tutaj bardzo prościutki kod, obsługa CGI handlerów. No to jest, mamy tutaj ten wspomniany SSI handler, czyli tutaj ten wspomniany już tag Ajaxowy jest obsługiwany jako trójka, natomiast nie jako stan diody, czyli to, że mamy stan, czy dioda świeci, czy nie świeci, jest również uzupełniany wykorzystując te tagi SSI, czyli w zależności od tego, czy request był, żeby dioda się zapaliła lub nie paliła, wysyłamy również różną odpowiedź na tag. No bo tag jest zdefiniowany też w tym miejscu, tak? Tag diody pierwszej, diody drugiej oraz tag czasu mikrokontrolera. A w dynamicznej obsłudze w tym miejscu tak robię request o zawartość tagu Ajax SHTML. No i odpowiedź później też parsuję, więc jest to taka inna metoda na obsługę tagów SSI. Ja czytałem tutaj w sieci, ludzie też takie podejście wykorzystują, jeżeli nie chcą korzystać z systemów czasu rzeczywistego, czyli z RTOS-a oraz tego Netcon API, czyli wykorzystując ten Netcon API możemy w łatwiejszy sposób niejako parsować te requesty GET, POST i tak dalej. No to jest troszeczkę inna metoda, gdzie nie wykorzystujemy RTOS-a, a też przy użyciu tutaj eventów możemy w łatwy sposób sobie dynamicznie aktualizować część zawartości strony i mi się wydaje, że praktycznie do większości potrzeb w projektach takich domowych, tak, jest to zupełnie wystarczające rozwiązanie. I jeszcze w celu uzupełnienia zwróćmy uwagę na jedną rzecz, ponieważ my tutaj wysyłamy w tym miejscu get Ajax SHTML, a ponieważ nazwa tego geta jest zgodna z tagiem, który zdefiniowaliśmy tutaj, czyli niejako ten tag, biblioteka LWIP to sparsowała. W związku z tym z tego powodu wywołała nam SSI handler. Natomiast jeżeli my byśmy w tym requestie get wysłali coś takiego, no to biblioteka również by sparsowała, że jest to coś zgodnego z CGI i zostałby wywołany w tym przypadku handler CGI. Więc w ten sposób my możemy robić gety dla CGI i dla SSI, czyli my możemy wysłać jakieś żądanie CGI na Common Gateway Interface, hej mikrokontroler zrób coś, tak jak to robi nasze żądania diod, tak, czyli w tym przypadku jest to w jakiś sposób parsowane. Tak samo my możemy sobie dopisać funkcję i parsować nasze jakieś customowe żądane CGI wysyłane w ten sposób. Trzeba by było otworzyć kolejne CGI, dodać kolejny handler. To jest zrobione w tej funkcji, tak? Czyli tu mamy ten CGI, zrobić kolejne CGI, zwiększyć liczbę CGI handlerów, napisać oddzielną funkcję i tak dalej. Mam nadzieję, że to zrozumiałe, z tym po prostu trzeba się nieco zapoznać, wczytać się w to, co jest tu zrobione, zrozumieć, może przesłuchać jeszcze raz to, co powiedziałem. Jest to do ogarnięcia. No, tak jak wspominam, bardzo dużo wiedzy oraz wiedzę na temat, ogólnie szeroko na temat Ethernetu omawiam na drugim wideo na kanale YouTube. Jeszcze raz referuję do tego wideo. Tu jest naprawdę szeroko
wyjaśniony Ethernet w mikrokontrolerach STM32. Wydaje mi się z perspektywy czasu, że to wideo nie jest najgorzej przygotowane. Jest tam spora dawka wiedzy w pigułce. Przygotowany kod w trakcie tego wideo znajdziesz w opisie pod wideo. To wszystko w tym wideo. Mam nadzieję, że Cię zdołałem zaciekawić. Wideo było interesujące. Jeżeli tak, to zostaw proszę subskrypcję na moim kanale YouTube. A Tobie życzę udanych eksperymentów z Ethernetem.